Władimir Putin ogłosił testy nowej generacji pocisków nuklearnych. Rosja znów straszy bronią jądrową. W momencie, gdy pocisk wroga uderzy w nasz teren, nieważne z której strony i z jakiego terenu, uznamy to za atak. Cały nasz arsenał zostanie wystrzelony tak, by żaden przeciwnik nie miał szansy na przetrwanie. Tylko jeśli w Białym Domu będzie szaleniec, i to taki, który nienawidzi swojego kraju, Ameryka zdecyduje się uderzyć w obronie Europejczyków, w odpowiedzi poświęcając Boston na rzecz Poznania. Wiele wskazuje na to, że Rosja i jej przywódcy stoją przed wyjątkowo trudnym wyborem, jak dalej rozegrać sprawę Ukrainy i konfliktu z Zachodem. Coraz wyraźniej widać, że starcie kraju Putina z Ukrainą, silnie wspieraną przez Zachód, nie może się łatwo zakończyć i nawet w przypadku częściowego lub pełnego zwycięstwa na Ukrainie, koszty, jakie Federacja Rosyjska poniosła dotychczas, wydają się być naprawdę ogromne. Zniecierpliwienie tą mało komfortową dla Kremla i samego Putina sytuacją, szczególnie w obliczu zbliżającej się kampanii wyborczej, zaczyna sprawiać, że wielu ludzi z rosyjskiego świecznika pobrzękuje nuklearną szablą. I to do tego stopnia, że obecnie nie tylko w mediach, ale również czasopismach naukowych próbuje się argumentować, że wybuch atomowy na Ukrainie lub innej części Europy albo podczas testów nad Syberią jest jedynym sposobem, aby przywrócić strach Zachodu przed rosyjską potęgą i odtworzyć obraz potężnej Rosji, który stał się niczym wypłowiałe i wątłe płótno. Co zatem kombinuje Putin i jego najbliżsi współpracownicy? Czy faktycznie my, Polacy lub cała Europa, powinniśmy się bać takich gruźb? A po co nam świat, jeśli w nim nie będzie Rosji? Nim rozpoczniemy dzisiejszą analizę, chciałem Wam jeszcze raz gorąco podziękować za wspólne wbicie zasłużonych 300 000 subów. To właśnie dzięki Wam, moi widzowie, 1 000 000 subskrypcji jest także w naszym zasięgu. I kto wie, może przegonię nawet mojego syna Oskara, znanego bardziej jako globalista. Ale o tym, niech to będzie taki nasz mały challenge. Tym bardziej, że to właśnie Wy motywujecie mnie i mój zespół do dalszej intensywnej pracy. Nie przedłużając, zobaczmy, jak na naszych oczach zmienia się geopolityczne oblicze współczesnego nam świata. Zapraszam. Okazuje się, że nawet rosyjscy analitycy zaczynają dostrzegać, że jeśli ostatecznie, w cudzysłowie, wyzwolą tylko 4 regiony Ukrainy, będzie to jedynie częściowe i raczej mało satysfakcjonujące zwycięstwo. Nieco większym sukcesem określają zdobycie w ciągu roku lub 2 najbliższych lat przez pseudo-wyzwolenie całego wschodu i południa dzisiejszej Ukrainy. Jednak pomimo tych nieco chorych aspiracji, nawet w takich analizach pojawia się pytanie, jak poważnym problemem dla Rosji i Rosjan pozostanie jeszcze bardziej rozgoryczona i ich zdaniem ultranacjonalistyczna populacja napompowana bronią oraz co gorsza rozwścieczona i grożąca nieuniknionymi komplikacjami kolejną wojną w najbliższych latach. Właśnie dlatego część siłowników kremlowskiej wierchuszki najchętniej rozwiązałaby ten problem jeszcze bardziej zdecydowanymi działaniami przy użyciu broni nuklearnej, jak na przykład taktyczne ładunki o mniejszej sile rażenia. Wprawdzie na razie do chóru tego nie przyłącza się Władimir Putin, ale znając jego wręcz nieprzewidywalne działania, niejednemu z europejskich polityków włosy wręcz stają dęba na samą myśl o podjęciu tak nieodpowiedzialnej decyzji. Tym bardziej, że rosyjski prezydent nie do końca porzuca swoje wojownicze podejście do Zachodu. Ale obecnie, jeśli chodzi o broń nuklearną, wydaje się, że podoba mu się rola opanowanego decydenta, trzymającego w swojej gestii ewentualne użycie takiego rodzaju ładunków nuklearnych. Musimy oczywiście przy tym wszystkim poruszyć kilka istotnych szczegółów, które mogą okazać się kluczowe w dalszym zachowaniu Władimira Putina. Otóż może się okazać, że wbrew pozorom jego nieodparta chęć przywrócenia całej Ukrainy do strefy wpływów rosyjskich będzie dla niego po głębszej analizie większym problemem niż ewentualnym zyskiem. Ponieważ jeśli do tego upragnionego przez niego i jego postsowieckich towarzyszy zwycięstwa dojdzie kosztem ogromnych strat i wyzwolą po sowiecku całą Ukrainę, to wówczas najprawdopodobniej będą dysponowali krajem obróconym w totalną ruinę i ludnością, która w większości będzie ich tak bardzo nienawidziła, że zrobi niemal wszystko przez dekady, aby uprzykrzyć tym pseudowyzwolicielom życie. A mając świadomość, do czego zdolny jest ukraiński naród, to będzie dla Putina i jego kolegów klasyczny strzał w drugie kolano, bo jedno zdaje się, że już sobie przestrzelili.
Poza tym z tych przytoczonych dotychczas opcji, zwłaszcza ta ostatnia, z pewnością będzie wiązała się z zaangażowaniem ogromnych środków finansowych i równie dużych militarnych, a to w konsekwencji odwróci uwagę Federacji Rosyjskiej od interesów w Azji i Afryce, które wydają się wręcz niezbędne do dalszego rozwoju polityczno-gospodarczego i wojskowego tego kraju. Putin i jego wierchuszka utknie na znienawidzonym Zachodzie bez większych perspektyw i z przyszłością rysującą się raczej w ciemnych barwach. Tym bardziej, że nikt z ich wymuszonej obecności wcale nie będzie w tej części świata wybitnie zadowolony. No może poza Baćką, trzęsącym portkami przed utratą swojego ziemniaczanego raju. Podczas gdy dzisiejsza Ukraina i jej przy takim rozwoju sytuacji funkcjonujące wówczas na obczyźnie władze i tak będą wspierać partyzancką wojnę domową sukcesywnie, podkopując poturbowaną Rosję. Właśnie dlatego zdecydowanie bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem problemu Putina i wygrzebania się z gówna, w jakie wpadł po uszy, przepraszam za ten kolokwializm, wydaje się być zajęcie i ponowne włączenie wschodu oraz południa Ukrainy przy jednoznacznym zmuszeniu reszty do kapitulacji, a następnie całkowita demilitaryzacja i utworzenie przyjaznego państwa buforowego. Tyle, że taka opcja na razie leży jedynie w sferze marzeń kremlowskiego włodarza i jego siepaczy. Choć byłoby to prawdopodobnie możliwe tylko wtedy, gdy Rosji uda się przełamać wolę Zachodu dotyczącą wspierania Kijowa oraz zmuszenia do strategicznego odwrotu. I tu dochodzimy do kolejnego niezmiernie ważnego aspektu, bowiem u zasadniczej przyczyny konfliktu na Ukrainie i wielu innych napięć na świecie, a także ogólnego wzrostu zagrożenia wojną jest narastająca porażka współczesnych zachodnich elit rządzących. Polityce stosowanej wobec Władimira Putina i Rosji, którzy przez ostatnie dziesięciolecia, a szczególnie ostatnie 2 dekady myśleli jedynie o napychaniu sobie kieszeni i zaspokajaniu potrzeb gospodarek krajów, którymi rządzili, kosztem innych. Mowa tu oczywiście o Niemcach, Francuzach, ale i o Stanach Zjednoczonych. Problemem okazał się również stworzony przez nich i wprowadzony proces globalizacji ostatnich dziesięcioleci, w którym ponadnarodowe korporacje zaczęły wyzyskiwać biedniejsze lub mniej rozwinięte gospodarczo społeczeństwa i nierzadko korumpowały przy tym właśnie elity polityczne. Dodatkowo w owej porażce pomogły także bezprecedensowe przetasowania w globalnym układzie sił na korzyść Chin i częściowo Indii, które stały się swoistymi motorami gospodarczymi, a Putin zacieśniając stosunki z tymi krajami ogrywał Europę i USA jak małe dzieci, kreując się w początkowej fazie swoich rządów na prodemokratycznego polityka, z którym Zachód może śmiało robić mniej lub bardziej legalne interesy. Niestety ta łatwowierność i brak zdecydowanych działań, kiedy putinowska Rosja rozpoczynała kolejne konflikty i anektowała co chciała, doprowadziły u kremlowskich władz do przekonania, iż robione z Zachodem interesy i tak sprawią, że nadal tak rządzący, jak i opinia publiczna pozostaną bierni na kolejne przełamywane przez Putina granice. Dodatkowo gros rosyjskich włodarzy jest oderwanych od rzeczywistości przez swoje bajońskie sumy zgromadzone na kontach, a ukradzione rosyjskiemu społeczeństwu i przez to poczuli się jeszcze pewniej dzięki polepszającym się stosunkom ze wschodzącym supermocarstwem, czyli Chinami. A kolejne inwestycje jak Nord Stream 1 czy 2 oraz niekończące się rządy Putina w Rosji tylko utwierdziły tak jego, jak i jego ludzi w przekonaniu, że są wręcz nietykalni. Natomiast ogromne środki finansowe wpływające do rosyjskiego budżetu za sprzedawane surowce, gaz, ropę i węgiel pozwoliły zgromadzić Federacji Rosyjskiej odpowiednie rezerwy finansowe, które były niezbędne do przetrzymania nałożonych przez kraje Zachodu sankcji, szczególnie po rozpętaniu pełnoskalowego konfliktu na Ukrainie, który miał wykończyć energetycznie Europę i doprowadzić do całkowitego przejęcia Ukrainy, a później prawdopodobnie krajów bałtyckich włącznie z Polską. Wprawdzie rozgryzienie ostatecznych planów Putina jest zawsze bardzo ryzykownym przedsięwzięciem, co dobitnie pokazały nam ostatnie lata, ale zarówno amerykańscy, jak i europejscy rządzący i ich doradcy twierdzą, że istnieje kilka możliwych wyjaśnień, z powodu których Putin nie sięgnie do broni nuklearnej. Jednym z nich jest dość zdecydowana reakcja Chin i Indii sprzed roku, kiedy amerykańscy urzędnicy byli głęboko zaniepokojeni potencjalnym atakiem nuklearnym. Wtedy oba wspomniane kraje wyraźnie sygnalizowały, że nie ma uzasadnienia dla użycia tego typu broni.
wręcz przestrzegając Rosję przed konsekwencjami jej użycia. Poza tym Putin wydaje się być bardzo ostrożny w podejściu do przywódcy Chin Xi Jinpinga. Bardziej zależy mu na psychologicznym wpływie potencjalnego użycia takiej broni i wpływu na każdą decyzję Zachodu dotyczącą wojny na Ukrainie. Wydaje się, że czuje się dzięki temu pewniej w wojnie, którą sam rozpętał, a dodatkowo jest w stanie pokazać swojemu społeczeństwu, że rzekomo ma wszystko pod kontrolą. Tym bardziej, że tak on, jak i jego generałowie przechwalają się regularnie, że zatrzymali ukraińską kontrofensywę. Poza tym musimy mieć również świadomość, że według sondaży przeprowadzonych wśród Rosjan, pomimo znacznego poparcia dla wojny na Ukrainie, tamtejsze społeczeństwo zasadniczo nie aprobuje ewentualnego użycia broni nuklearnej. Dlaczego? Chyba nikomu nie muszę przesadnie tłumaczyć, że każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek wie, do czego prowadziłoby rozpętanie wojny na taką skalę. A Rosjanie, wbrew obowiązującym opiniom, także mają wśród swojego społeczeństwa ludzi myślących. Tylko niestety musimy także pamiętać o tym, że sam Władimir Putin, będąc cwanym strategiem, co udowodnił już wielokrotnie, potrafi być także człowiekiem nieobliczalnym. Co gorsza, zapytał on wręcz rosyjskiego przywódcę, czy może nie nadszedł już czas, by wspiąć się po drabinie eskalacji, odstraszyć i otrzeźwić naszych partnerów. Co równie przerażające, swoje chore tezy przedstawił on w obszernym artykule na łamach jednego z rosyjskich czasopism, za który wychwalał go m.in. putinowski propagandysta Sołowiow. Karaganow stwierdził w nim m.in., że odpowiednio skonstruowana strategia odstraszania, a nawet ryzyko odwetowego ataku nuklearnego lub innego uderzenia w terytorium Rosji jest możliwe do zminimalizowania, bo według niego tylko jeśli w Białym Domu będzie siedział szaleniec i to taki, który nienawidzi swojego kraju, Ameryka zdecyduje się uderzyć w obronie Europejczyków, w odpowiedzi poświęcając Boston na rzecz Poznania. Dziś mamy okazję przedyskutować najbardziej istotne aspekty transformacji nowego porządku świata z doktorem nauk politycznych, przewodniczącym Prezydium Rady Obrony i Polityk Zagranicznych Siergieja Aleksandrowicza Karaganowa. Zarówno w USA, jak i w Europie bardzo dobrze to rozumieją, ale wolą o tym nie myśleć i tym bardziej mówić. Stwierdził również, że studiując historię amerykańskiej strategii nuklearnej wie, że po uzyskaniu przez ZSRR wiarygodnej zdolności odwetu nuklearnego, Waszyngton nie rozważał poważnie możliwości użycia broni nuklearnej na terytorium ZSRR, choć publicznie twierdził coś innego. Jeśli rozważano możliwość użycia takiej broni, to tylko przeciwko wojskom radzieckim nacierającym bezpośrednio na terytorium Europy Zachodniej. I jak podkreślił, wie również, że wówczas kanclerze Kohl i Schmidt uciekli ze swoich bunkrów, gdy tylko w trakcie ćwiczeń pojawiła się kwestia wykorzystania ładunków nuklearnych. To pokazuje dość dobitnie, że są wśród rosyjskich elit ludzie, którzy uważają, iż Ameryka, jeśli dojdzie do rosyjskiego ataku bronią jądrową, nie zdecyduje się na obronę Rosji. Niestety, jeśli chcemy nimi wstrząsnąć, musimy zagrozić im masowymi atakami przeciwko krajom europejskim. Niektórzy uważają, że Amerykanie spisaliby Europę na straty. A już na pewno nie będzie chciała, narażając siebie, stanąć w obronie Ukrainy, czy nawet Polski jako członka NATO, nawet pomimo swoich wielokrotnych zapewnień o gotowości na taki scenariusz. Te prowokacyjne wypowiedzi i wnioski Karaganowa nastąpiły po innych podżegających komentarzach prominentnych Rosjan, które trafiły w ostatnich tygodniach do przestrzeni medialnej niemal całego świata, przez co ponownie zwróciły uwagę na ewentualne zagrożenie nuklearne. Między innymi w rosyjskiej telewizji podczas jednego z programów proponowano zdetonowanie broni nuklearnej gdzieś nad Syberią lub wzywano moskiewskich rządzących do wznowienia testów nuklearnych w Arktyce, aby tym sposobem zresetować aktualne normy dotyczące broni jądrowej i tym samym wywrócić stół z obowiązującym porządkiem geopolitycznym. Nie chcę być tu złośliwy, ale jedni u nas też ostatnio chcieli wywracać stolik i coś nie pykło. Podsumowując dzisiejszy materiał, myślę, że ważnym przekazem mogącym nieco uspokoić nastroje jest wypowiedź Władimira Putina.
który jeszcze rok temu sam groził wojną nuklearną, a ostatnio oświadczył, że owszem zna propozycje Karaganowa, które obejmują uderzenie w kilka celów atakami nuklearnymi, ale nie widzi potrzeby, by zmieniać obecną doktrynę nuklearną kraju. Zresztą jego pewność siebie i charakterystyczne dla niego poczucie humoru, owszem, może nieco przyprawiać od resztek emocji, ale słowa jak te, które teraz usłyszycie, nie wskazują na jego bojowe nastawienie i próbę brnięcia w wojnę globalną, tylko raczej delikatne kierowanie swoich wypowiedzi w stronę łagodzenia mocno napiętej sytuacji. Jeśli Rosja przegrała wojnę, to czemu USA wciąż zaopatruje ATACMS? Pozwólmy im wziąć je z powrotem. Pozostałą broń też. A Biden niech usiądzie i zje sobie naleśniczka i odwiedzi nas napić się herbatki. Poza tym, może Władimir Putin sprawia momentami wrażenie brutalnego i nieobliczalnego przywódcy, ale nie jest głupi i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak dla niego i jego kraju oraz sporej części świata skończyłby się globalny konflikt nuklearny. Zatem, co całkowicie zrozumiałe, obawa przed zagrożeniem ze strony Rosji nie jest czymś nowym dla naszego kraju i Europy. Natomiast sama przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest potwierdzeniem tego, iż już przed laty zdaliśmy sobie sprawę z czyhających na naszą suwerenność zagrożeń. I nasze władze podjęły wówczas niezmiernie ważną decyzję o przystąpieniu do NATO. Obawy istniały, istnieją i będą istnieć, a żyć trzeba dalej. Nie z takimi jak Władimir Putin mieliśmy już do czynienia i daliśmy radę, damy i tym razem. Tyle na dziś, serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć! Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty prosty to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zdrowy.